Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, jak prawidłowo skleić aluminium, jak przygotować powierzchnię pod klejenie oraz jak dobrze dobrać klej do danego zastosowania. Zapraszamy do obejrzenia. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać przed klejeniem, to zmatowienie, zeszlifowanie powierzchni aluminium. Dzięki temu pozbędziemy się większych zanieczyszczeń oraz poprawimy adhezję kleju, zwiększając chropowatość powierzchni. Następnie należy dobrze odtłuścić tą powierzchnię. Do tego celu można użyć czystego alkoholu izopropylowego, acetonu lub dedykowanych zmywaczy, np. Loctite 7063, który będzie również neutralny dla tworzyw sztucznych, jeżeli występują w pobliżu miejsca klejenia, lub naszego zmywacza Melkeep Premium Cleaner. Generalnie odradzamy użycie benzyny ekstrakcyjnej, ponieważ czasem niektóre jej frakcje mogą pozostawiać nalot, co osłabi adhezję kleju do powierzchni. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to dlaczego w ogóle kleić aluminium, a nie spawać, nitować czy skręcać? W przypadku spawania możemy łączyć aluminium tylko z aluminium, natomiast klejenie umożliwia łączenie z szeroką gamą materiałów, z tworzywami sztucznymi, więc zakres jest dużo większy. Nitowanie i skręcanie obniża estetykę połączenia. Elementy łączne będą widoczne i łączenie jest punktowe. W przypadku klejenia rozkładamy naprężenia równomiernie oraz estetyka jest dużo wyższa. Co ogranicza klejenie? Na pewno zakres temperatur pracy, także musimy sobie to wziąć pod uwagę przed wyborem technologii. Jak prawidłowo dobrać klej do naszego zastosowania? No przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, jak duże są powierzchnie, które będziemy łączyć, jak wielkie będą obciążenia i jakiego rodzaju, czy to będzie obciążenie ścinające, odrywające. Tutaj to jest bardzo ważne do ustalenia. No i również jakie będą czynniki zewnętrzne, czyli czy będzie tutaj oddziaływała wilgoć, temperatury i jakiego rzędu to będą temperatury. To wszystko musimy znać, żeby prawidłowo dobrać klej. Jeżeli chcemy połączyć małe, średnie elementy, które są bardzo dobrze dopasowane do siebie i zależy nam na szybkim utwardzaniu kleju, to świetnym wyborem będzie klej cyanoakrylowy. Natomiast należy pamiętać o pewnych ograniczeniach w przypadku tego typu produktów. Będą one tworzyły sztywne połączenia i nie są też długotrwale odporne na wilgoć, na wodę, więc jeżeli będą cały czas przebywać w takim otoczeniu, to z czasem połączenie będzie słabło i może się element rozkleić. Więc te ograniczenia trzeba mieć na uwadze, wybierając tego typu produkt. W przypadku chęci uzyskania elastycznej spoiny, jeżeli elementy są gorzej dopasowane do siebie, więc musimy mieć produkt, który ma pewną zdolność do wypełniania szczelin, niwelowania pewnych nierówności, to świetnym wyborem będą produkty na bazie MS polimeru, np. Terozon MS939 lub wzmocniony MS9220. Te produkty są odporne na działanie czynników atmosferycznych, wilgoć oraz na temperatury do około 100 stopni. Plus minus oczywiście produkty różnią się od siebie. Są to produkty dosyć zbliżone do silikonów, ale będą osiągać większą wytrzymałość połączenia. Alternatywą oczywiście są tutaj silikony, ale one bardziej będą uszczelniać niż kleić. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu bardzo wytrzymałych połączeń, sztywnych, które będą wypełniały szczeliny, a zarazem będą odporne na wyższe temperatury oraz dosyć odporne chemicznie, to najlepszym wyborem będą kleje epoksydowe. One występują w różnych rodzajach opakowań, w różnej konsystencji, na przykład w formie strzykawek typu płynny metal, gdzie wyciskamy produkt na powierzchnię jakąś, mieszamy szpatułką i nanosimy na miejsce klejenia. Alternatywnie kleje epoksydowe występują w kartuszach, gdzie mieszamy za pomocą mieszacza, potrzebny jest pistolet, ale dzięki temu dosyć precyzyjnie możemy nanieść klej na miejsce połączenia. Jeżeli chcemy wypełnić jakieś ubytki w metalu, zakleić dziurę w zbiorniku w rurze,
to wtedy świetnym wyborem będzie laska epoksydowa, którą ugniatamy w dłoni, możemy to miejsce zalepić, a po utwardzeniu klej można szlifować, więc można bardzo ładnie obrobić powierzchnię i można to też również potem malować, lakierować, także klej ma dosyć wszechstronne zastosowanie. Jeżeli interesuje Was szerzej temat uszczelniania rur czy zbiorników, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu dedykowanego do tego typu rozwiązania. Ostatnią grupą klejów, którą polecamy do łączenia aluminium, są kleje metakrylowe. One są zbliżone wytrzymałością do klejów epoksydowych, natomiast będą troszkę bardziej elastyczne, a ich niewątpliwą przewagą jest to, że świetnie łączą tworzywa sztuczne, więc jeżeli chcemy połączyć aluminium z tworzywami, lepiej wybrać klej metakrylowy, on będzie bardziej uniwersalny i lepiej sobie poradzi z tego typu zastosowaniem. Tak jak widzicie, nie ma najlepszego kleju uniwersalnego do każdej typu aplikacji klejenia aluminium. Klej musicie dopasować do swoich wymagań danej aplikacji, wtedy ten klej spełni Wasze oczekiwania. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Mamy nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie klejenia aluminium lub innych tematów związanych z klejeniem, napiszcie do nas w komentarzu. Na pewno odpowiemy. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.